Cześć, dzień dobry, witam Was. Fajnie, że wpadliście, dobrze widzieć Was w dobrym zdrowiu. Teraz jesteśmy w Marsylii, w jednym z największych miast Francji, w jednym z największych miast portowych i będziemy je zwiedzać. Możecie zapytać się, co będziemy zwiedzać. Otóż odpowiem Wam, nie wiem, bo wyjazd był trochę spontaniczny, bez większego przygotowania. Przeczytałem tylko trochę przewodniki w pociągu. Więc zapewne stare miasto, stary port i jego okolice. Tyle mogę Wam powiedzieć, ale zacząłbym w sumie od kawy. Zgodnie z tym, co mówił przewodnik, dzielnica przy dworcu nie jest jakaś zachęcająca, ale już przez nią przeszliśmy i docieramy do okolicy Starego Miasta. A ja dalej jeszcze nie wypiłem kawy. Zatrzymaliśmy się w Le Ca, herbaciarni i kawiarni połączonej z antykwariatem, można by powiedzieć, pełnej różnych ustrojstw, stare aparaty, stare różne przedmioty, które można było tam nabyć oprócz kawy i herbaty. Ciekawa ściana z fiolkami, z różnymi piaskami, z piaskiem z różnych rejonów świata. Ciekawa sprawa. Więc jakbyście pamiętali po starym mieście w Marsylii, Le Ca, polecam. Michał Siemiński. Obecnie znajdujemy się na terenie Vieille Charité. Jest to dawne hospicjum i przytułek dla ubogich w Marsylii. Znajduje się on przy Starym Mieście. Na jego teren można wejść bezpłatnie, na sam teren Vieille Charité, ale są tutaj też ekspozycje muzealne, na które można wejść z dodatkową opłatą. Powiem Wam, że wygląda to całkiem fajnie, więc warto przyjść, nawet jeżeli nie chcecie stracić czasu w muzeach albo Was ekspozycje nie interesują. Jakie muzea? Nie pamiętam. Znajdziecie w przewodniku. Google it. Osobiście fasadę świątyni na środku Vieille Charité przypomina mi fasadę Madeleine i Assemblée Nationale w Paryżu. Zatrzymaliśmy się na Starym Mieście na lunch i zaczęliśmy od pastis jako aperitif. Pastis, alkohol anyżowy, który, jak się dowiedziałem, powstał, kiedy pojawiła się prohibicja na absynt na wybrzeżu. I jeden z najpopularniejszych jest to absynt
Jest to pastis Ricard, który właśnie powstał w Marsylii i właśnie go tutaj degustujemy, aby zaostrzyć apetyt. Po czego się dowiedziałem, alkohol na bazie anyżu zaostrza apetyt. Nie wiedziałem. Teraz już wiem. I wy też, jeżeli nie wiedzieliście tego wcześniej. A tak przy okazji znajdujemy się na Place de Lens, który był agorą starogreckiej metropolii Massalia, która ewoluowała w Marsylię. Taki rzut historycznych informacji. Zaliczyliśmy przerwę na lunch, dla mnie obowiązkową, bo inaczej to bym z głodu umarł. I teraz jesteśmy blisko wejścia do nowego portu i samego nowego portu, żeby oblukać pobliskie katedry, zanim ruszymy w kierunku starego portu i dalej w kierunku południowym. Chcieliśmy wejść do Muzeum Mucem, gdzie można wejść na dach i widać widok na stary port i z niego do portu Jana, który jest częścią tego muzeum, ale jestem spuszczony, mam Gorilla Poda. Hello, mamy 2019 rok, wielu ludzi hobbystycznie zajmuje się fotografią, filmografią, więc podróżują z Gorilla Podami, statywami. Miałem tylko plastikowego Gorilla Poda, to jakbym przyjechał z moim statywem fotograficznym albo z 1,5 kilogramowym gimbalem, gdybym go posiadał. Ludzie chodzą z takimi rzeczami na co dzień, widuję ich na ulicy. Kuriozalne. A teraz właśnie idziemy do starego portu, żeby sobie popatrzeć, co tam jest, jak to wygląda i w ogóle. Dotarliśmy do najwyższego punktu Marsylii, do wzgórza, gdzie znajduje się Bazylika Notre Dame de la Garde. Warto tutaj przyjść, jeżeli ktoś lubi zabytki sakralne, wygląda to całkiem spoko, zresztą za chwilę zobaczycie. Ale warto też przyjść dla świetnych widoków, ponieważ jesteśmy 162 metry nad poziomem morza i widać stąd świetnie Marsylię i wszystko wokół. Pobliskie wyspy ze sławnym więzieniem, gdzie człowiek w żelaznej masce podobnież był więziony. Generalnie całą Marsylię i wszystko w oku. Trochę wieje, więc mam nadzieję, że mikrofon robi robotę i mnie dobrze słyszycie. I zaczyna padać, bo w całym Paka dzisiaj mamy alarm pomarańczowy, alarm pogodowy.
PACA, czyli Provence Alpes Côte d'Azur. Deszcz się nasila, więc zaraz chowam sprzęty do plecaka. My schodzimy do centrum Marsylii i widzimy się za jakiś czas. Generalnie najgorsze w bieganiu z aparatem po ulicy jest to, kiedy zaczyna padać, ponieważ jak nie masz fajnego korpusu za miliony monet uszczelnianego, któremu woda i wszelki syf nie jest straszny, to musisz go chować do plecaka. I wtedy nie możesz kręcić. I to jest problematyczne. I voilà. Zeszliśmy z powrotem do portu. Po drodze przestało padać, ale znowu zaczęło, więc chroniliśmy się pod parasolami. Ale cena jest bardzo wysoka, bo musieliśmy zamówić piwo, żeby tutaj móc siedzieć. Straszne. Przenieśliśmy się w czasie i przenieśliśmy się w przestrzeni, bo przyjechaliśmy do parku Longchamp, żeby zobaczyć Pałac Longchamp, ale nie możemy wejść do parku, ponieważ trwa Jazz Festival w Marsylii i bez biletów nie wejdziesz i mogliśmy tylko sobie trochę pooglądać dokładnie to, co jest za mną, czyli Pałac Longchamp przez ogrodzenie. I tak dalej pada deszcz. I nie jesteśmy w barze z piwem. Przestań wrzucać zdjęcia na Instagrama, chodź, bo deszcz pada. Mówiłem, że wrzuca zdjęcia na Instagram. Mówiłem, nie? Żeby nie było, że nie miałem racji. No to pogoda za bardzo nie sprzyja. Pałac Longchamp niedostępny. Więc musimy wykombinować, co możemy robić, gdzie możemy się podziać, oczekując na nasz wieczorny pociąg do Antibes. Takie życie przeżywa. Nie wiem, o czym ta kobieta mówi, ja się brzydzę alkoholem generalnie. Ja piję tylko wodę niegazowaną. I jestem z powrotem. Dotarliśmy do dworca, okazało się, że pociąg jest opóźniony, więc wróciliśmy późno, zmęczeni. No i brakuje mi zakończenia do vloga. Ale zanim to jakieś krótkie wnioski, podsumowanie, przemyślenia z wycieczki do Marsylii. Do Marsylii chciałem jechać od dłuższego czasu, odkąd się tu przeprowadziłem, już parę razy myślałem o tym, żeby tam pojechać. I mam mieszane uczucia. Stare miasto w porządku, stary port okej, ale no wszystko tylko tak okej, więc jakoś tak byłem takie mam mieszane uczucia, więc jeżeli chcecie odwiedzić Marsylię, chcieliście, to warto pojechać, a jeżeli nigdy o tym nie myśleliście, to musicie przemyśleć temat. Na pewno polecam wejść na to wzgórze z tą bazyliką Notre Dame, ponieważ widok jest fantastyczny. Wycieczka na plus, bardzo fajna, aczkolwiek powiem, że dupy nie urywa. I tym jakże profesjonalnym podsumowaniem kończę tego vloga. Miłego dnia, do zobaczenia, siema.